Dzień dobry wszystkim o 3 rano. Właśnie wstaliśmy i czeka nas nasza najdalsza droga. Jedziemy do Abu Simbel. Plecak już spakowany, woda spakowana. Nic tylko brać i ruszać w drogę. Właśnie wyjeżdżamy z Asuanu. Czeka nas mniej więcej 4-godzinna podróż w jedną stronę do Abu Simbel. Także chyba trochę się prześpimy. Jesteśmy przy jeziorze Nasera, największym sztucznym zbiorniku na terenie dawnej Nubii. Dojechaliśmy do Abu Simbel, idziemy zwiedzać pierwszą świątynię. Świątynia w Abu Simbel to imponujący zabytek zlokalizowany na zachodnim brzegu jeziora Nasera w Dolnym Egipcie. Została zbudowana przez faraona Ramzesa II około 1264 roku przed naszą erą. Jest często uważana za jedno z najwspanialszych dzieł architektonicznych starożytnego Egiptu. Główną cechą świątyni są 4 kolosalne posągi przedstawiające faraona Ramzesa II. Wnętrze świątyni skrywa komory grobowe oraz sale kultowe z reliefami ukazującymi sceny z życia Ramzesa II oraz jego wielkie zwycięstwa, zwłaszcza bitwę pod Kadesz. To jedno z najważniejszych miejsc kultu religijnego w starożytnym Egipcie, a także jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc turystycznych w kraju. Świątynia w Abu Simbel jest uważana za jeden z najbardziej imponujących przykładów egipskiej sztuki i architektury starożytnej oraz pozostaje ważnym symbolem zarówno historii Egiptu, jak i współpracy międzynarodowej w ochronie dziedzictwa kulturowego. Obok wielkiej świątyni w Abu Simbel znajduje się mniejsza świątynia znana jako Mała Świątynia w Abu Simbel. Ta mniejsza świątynia była również dedykowana bogom egipskim i została zbudowana przez Ramzesa II. Świątynia została wzniesiona ku czci królowej Nefertari, jednej z żon Ramzesa II. Nefertari była ważną postacią w historii Egiptu, a jej imię oznacza piękność wszechświata. Wnętrze świątyni zdobią reliefy i malowidła przedstawiające sceny z życia Ramzesa II, Nefertari oraz różne bóstwa egipskie. Znajdujemy się właśnie przed 2 najbardziej znanymi świątyniami na południu Egiptu. Jedna należy do Ramzesa II, druga do jego ulubionej żony Nefertari. Nefertari była Nubijką, to była część nubijska i dzięki temu ślubowi Ramzes panował na tych ziemiach. Abu Simbel od tyłu. Świątynia była pierwotnie usytuowana w środkowej Nubii, jednak z powodu zagrożenia zalaniem wskutek budowy tamy asuańskiej została przeniesiona w latach 1964-1968. To niezwykłe przedsięwzięcie zostało podjęte przez wspólnotę międzynarodową pod auspicjami UNESCO, a świątynia została przeniesiona na wyższe miejsca, by uniknąć zalania przez wody jeziora Nasera. A skoro już mówimy o tamie asuańskiej, to zabieramy Was w dalszą drogę, żeby zobaczyć, jak ona wygląda. Jesteśmy na Tamie w Asuanie i mamy jeden komentarz, kochanie. Tama Kubera to nie jest. Ale daje prąd. Może i Tama nie zrobiła na nas najlepszego wrażenia, ale jak poczyta się o niej więcej, nabiera się do niej dużego respektu. Długość tamy asuańskiej wynosi około 3,8 km. Jej wysokość to 111 metrów, a u jej podstawy tama ma szerokość sięgającą kilkuset metrów. A z Asuanu przenosimy się do kolejnej atrakcji w tym regionie, czyli będziemy płynąć na wyspę Lorda Kitchenera. Nasza łódka?
Hejka! Hejka. Jesteśmy właśnie na wyspie Lorda Kitchenera. Jest to bardzo fajne miejsce, do którego można popłynąć feruką, taką tradycyjną łódką egipską z Asłanu. I ogólnie bardzo polecamy to miejsce, bo tu jest kilkaset różnego rodzaju krzewów i drzew, a to, co jest najfajniejsze, to to, że można troszeczkę sobie odpocząć w cieniu przy tak gorącej pogodzie. Jest tu pięknie i pięknie pachnie. Jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą nam wcisnąć różne rzeczy za dolara. Tak jest. Doszliśmy od jednego naszyjnika za $5 do 5 naszyjników za $1, więc warto się targować. Tak jest. I to jest, warto dodać, na brzegu Nilu. Jak się odwrócimy, tam jest Nil. Wszystkie drogi prowadzą do bazaru. Tak. Cześć, na prawo. Thank you. Zostawiamy już wyspę za sobą i kierujemy się dalej w górę Nilu. Po drodze mijamy lokalne wioski, widzimy życie prawdziwych Egipcjan, widzimy bawiące się dzieci, czy to, jak ludzie żyją w tym miejscu. Planujemy dotrzeć do wioski nubijskiej i tam poznać, jak mieszkają, jak żyją i co jedzą prawdziwi Egipcjanie. Ale zanim dopłyniemy do wioski nubijskiej, czas na szybką kąpiel w Nilu. Ale zobacz, jak czysto było. O, jaka zimna. No właśnie, a w ogóle powiedz, a jak z czystością Nilu? Blisko naszego hotelu, No, Kairzy, tam było tam szybciej. tak, to było oczyszczalnie. Tak zwana wioska nubijska bardzo nas zaskakuje. Widzimy tutaj dość nowoczesne domy i takie w miarę normalne życie. W wiosce trafiamy też do szkoły, gdzie lokalny nauczyciel uczy nas czytać i pisać, a także każdy z nas poznaje swoje imię po arabsku. واحد 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 اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة A gdzie teraz jesteśmy? W szkole w wiosce nubijskiej. I czego się uczyłaś? Mówiliśmy imię. Pisać. I umiesz? رب العالمين الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Zachód słońca w wiosce nubijskiej odkrywa przed nami zupełnie inny kolorowy świat. Wieczór spędzamy w lokalnej restauracji, gdzie poznajemy lokalne jedzenie oraz picie. Nasz przewodnik przyrządza nam pyszną egipską herbatę. Możemy skosztować też lokalnych specjałów, a dla chętnych również jest palenie sziszy. Z wioski nubijskiej odpływamy już pod osłoną nocy.
Jest naprawdę bardzo ciemno. Nil wydaje się wtedy zupełnie inną rzeką. Wracając, możemy oglądać rozświetlone wioski i miasteczka, a jak dopływamy do Asuanu, możemy podziwiać nie tylko port, ale także hotele, które znajdują się tuż przy Nilu. Dobra, to był bardzo intensywny dzień. Wstaliśmy o 3 rano, pojechaliśmy do Abu Simbel, później odwiedziliśmy Tamę w Asuanie, szybki obiad na statku, popłynęliśmy na wyspę Lorda Kitchenera, a później do wioski nubijskiej. No a teraz, jak widzicie, się pakujemy. Jutro o 5 rano pobudka, o 6 rano check-out. No więc tyle. Idziemy spać. Na razie, cześć.